Hej, cześć, tu Mateusz z MacMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytania tygodniowe. Tradycyjnie zobaczę ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości. Dalej sprawdzę, jak Wy się przedstawiacie. Będzie rada oraz informacja, czego nie robić i czego unikać w tym tygodniu. Na moim kanale pojawiły się już czytania miesięczne oraz czytania na wiosnę, więc koniecznie sprawdzajcie. Podlinkuję je w opisie pod filmem, ale też w komentarzu. Zaczniemy w tym czytaniu od ryby. Sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień. Tutaj jest szóstka mieczy. Karta związana z takim zakończeniem opóźnień, czyli coś po prostu rusza do przodu. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Przychodzi ósemka buław, karta szybkości i komunikacji, więc może się zadziać w tym tygodniu. Ewentualnie przychodzą wieści, na które czekaliście od jakiegoś czasu. Co odchodzi do przeszłości? A do przeszłości z kolei odchodzi karta gwiazdy. Moja ulubiona karta w tarocie, chociaż niekoniecznie w tej talii. Ciekawy jestem, jakie są Wasze ulubione karty, ale tutaj mi się wydaje, że nie ma iluzji i tak jakby z obiecania, planowania, zastanawiania się, raczej przechodzicie do czynów. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy przedstawiacie się jako siódemka buław, przedstawiająca osobę bardzo zdeterminowaną, która jest rzeczywiście skupiona na celach, na rozwoju. I to jest bardzo dobre. Ale tutaj też widzę przekaz a propos odrzucenia zalotów osób niepoważnych. Rada dla Was. W radzie jest dziewiątka mieczy, to jest ciekawe. Wypadałoby zadbać o sen i relaks w tym tygodniu. I oczywiście o chomika w głowie, bo momentami możecie za bardzo drążyć i szukać dziury w całym. Czego nie robić, czego unikać? Unikać dwójki mieczy, a z przełożenia karta kapłana. Ciekawe. Bardzo ciekawe, dziwny rozkład kart. Tutaj widzę, że najwięcej jest chyba mieczy. Tak, mieczy. A miecze są związane z rozumem, ale też, słuchajcie, właśnie z trygonem powietrza, czyli bliźnięta, waga lub wodnik. Może Wam to coś mówi. Może macie ascendenty w tym trygonie. Słuchajcie, zacznijmy od tego, że z przełożenia jest karta kapłana, karta byka, ale też w ogóle karta, która pokazuje autorytet i osobę, która jest takim przewodnikiem, która być może stanowi prawo, która zatwierdza tutaj lub odrzuca pewne rzeczy. I mi się wydaje, że tutaj przede wszystkim w tym tygodniu bierzecie sprawy w swoje ręce i nie czekacie na to, aż jakaś okazja przyjdzie do Was sama. Na przykład, jeśli chcecie uprawiać fitness albo czuć się troszeczkę lżej, to nie liczycie na to, że do Waszego domu przyjdzie ktoś z ofertą karnetu na, powiedzmy, siłownię, tylko po prostu na nią idziecie. Ale to spokojnie. Tutaj też widzę, że trzeba gdzieś zaprowadzić porządek, bo dla mnie kapłan to jest karta porządku. Zobaczcie, w ogólnej energii jest szóstka mieczy i ta karta jak najbardziej mówi, że w tym tygodniu jest koniec zastoju i jakieś sprawy ruszają do przodu, więc być może macie więcej energii, być może macie więcej zapału, być może przypomni Wam się jakiś fantastyczny pomysł i zaczniecie go wdrażać w życie, ale jest jeszcze bardzo jedna ważna rzecz w tej karcie, w tej talii, bo zobaczcie, na tej szóstce mieczy postać tak jakby odgradza tym mieczem część lewą od prawej, część taką jasną od ciemnej,
przeszłość od przyszłości, czy tam teraźniejszości. I tutaj mam wrażenie, że ktoś z Was podejmuje ważną decyzję i grubą krechą, powiem kolokwialnie, odłącza się, oddziela od na przykład jakichś nawyków i podejmuje decyzję. Od dzisiaj piję mniej kawy, od dzisiaj piję mniej napojów wyskokowych, czy na przykład więcej spaceruję, czy mniej się martwię. Na tej zasadzie. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Przychodzi do Was 8 buław, karta wieści, komunikacji, ale też szybkości. I jakieś sprawy bardzo szybko ruszą do przodu, więc być może jak już tutaj wybierzecie się na tę wspomnianą siłownię, nie wiem czemu się tego czepiłem, ale no może po prostu najprostszy przykład, no to już zauważycie, że od początku macie zapał i nawet Wam to wychodzi, jest fajnie. Ale też widzę, że mają być tutaj wieści, informacje od jakiegoś urzędnika, od kogoś wyżej postawionego. I te wieści sprawią, że ruszacie do przodu, albo na przykład coś będzie wywalczone, czy dostaniecie zielone światło do tego, aby o coś walczyć. No, też widzę, że w ogóle w tym tygodniu trzeba dużo rozmawiać i tak rozmawiać skutecznie, nie kłócąc się i nie wytykając komuś win, tylko raczej z głową, właśnie jak kapłan. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta gwiazdy. I tutaj w negatywie ona, słuchajcie, może jak najbardziej sugerować takie bujanie w obłokach, wybaczcie, nieumiejętność spojrzenia na rzeczywistość rozumowo i takie też lekceważenie pewnych rzeczy. I o co mi tutaj chodzi? Czyli na przykład zamiast bujać w obłokach, planować, czy powiedzmy na przykład wyobrażać sobie i marzyć, to wy raczej schodzicie na ziemię, bo kapłan jest ziemską postacią i od razu na przykład zabieracie się do pracy, do roboty, do na przykład robienia porządków w szafach wiosennych, czy tam w garażu, czy w ogródku. Od razu, zamiast planować, to wy to po prostu robicie. No i to bardzo dobre, ale też tutaj widzę, że w tym tygodniu jest szansa rozprawienia się z kimś, kto trzyma was w niepewności, ktoś, kto sprawia, że nie wiecie, na czym stoicie po prostu. I teraz tak, drogie ryby, wy pokazujecie się jako 7 buław. Bardzo lubię tę kartę w tej talii, może ze względu na kolory, może ze względu na tą geometrię, ale też słuchajcie, w ogóle na to, jak jest tutaj pokazana, bo ona tutaj pokazuje kogoś, kto jest zdeterminowany, umie się sprzeciwić, umie być osobą asertywną, umie też tak naprawdę zawalczyć o swoje. I wy tutaj w tym tygodniu walczycie o swoje, skupiacie się na swoich celach i odpychacie to, co was rozprasza, lub umiejętnie odpychacie coś, co sprawia, że tkwicie cały czas w jednym miejscu. Czyli tutaj na przykład a propos walki z lenistwem, czy z używkami, czy z prokrastynacją, czyli odkładaniem na później. I bardzo tak ambitnie. Myślę, że to bardzo dobrze. Tutaj w Radzie jest dla was 9 mieczy. 9 mieczy, która oczywiście kojarzy mi się już tutaj z klasycznym chomikiem w głowie, który się obraca w kołowrotku i nie może wystopować, tylko kręci i biegnie gdzieś nie wiadomo gdzie. Już zgubił tam, słuchajcie, rachubę czasu nawet i nie wie, ile już się kręci. Czyli to jest taka metafora myśli. Zadbać o myśli, o skupienie się, zadbać o taką równowagę, nie wymyślać, nie drążyć, nie stresować się, nie planować czegoś po prostu Bóg wie ile, albo przekładać na później, tylko po prostu zacząć to robić, ale myślę, że wy o tym wiecie. W Radzie jest, żeby zadbać o sen, bo będzie się działo w tym tygodniu i też słuchajcie, nie obawiać się konfrontacji i nie myśleć, że przyjdzie z tego coś niedobrego. Raczej skupcie się na benefitach. Czego nie robić, czego unikać? 2 mieczy i tutaj zobaczcie, jest taka zamknięta postawa na tej karcie pokazana. I ta postać nawet ma zasłonięte oczy, więc czegoś nie widzi albo od czegoś się odgradza. Czyli nie odkładajcie na później, nie udawajcie, że czegoś nie widzicie, tylko
Przyznajcie się do czegoś i zacznijcie nad tym pracować. Ale słuchajcie, tutaj też jest powiedziane znowu, zobaczcie, w ogóle tu jest taki fajny kontrast pomiędzy tymi kartami, żeby śmiało sprzeciwiać się, żeby śmiało odcinać grubą krechą, kolokwialnie powiedziałem, jakiś etap w swoim życiu. I od teraz ma być porządek, tak jak wy sobie zamierzycie, ma być, powiedzmy, no nie wiem, systematyczność, ma być praca nad swoją silną wolą, czy trenowanie tej silnej woli, no i oczywiście rezygnacja z relacji, które was stopują. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego tygodnia. Na moim kanale są czytania miesięczne, czytania wiosenne. Ja je gdzieś podlinkuję. Znajdziecie również je w opisie pod filmem i w komentarzu. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Hej, cześć i papa.